Zanim zaczniemy o seksie, to coś jeszcze po drodze musi się, jak to zwykle w życiu, wydarzyć. I do tego seksu dojdziemy za momencik. A to, co się musi wydarzyć, to nasza głowa, nasz umysł i nasz mózg, bo nasz mózg jest bardzo erotycznym narzędziem, jest podstawą tego, co sprawia, że potem działamy, a z naszym mózgiem wiąże się właśnie nasz umysł. I tak troszeczkę od innej strony, zapewne doskonale wiecie, że podstawowym lękiem, jaki ludzie mają, lękiem większym niż lęk przed śmiercią, jest lęk przed publicznym występowaniem. Tak? No i powstaje pytanie, dlaczego to jest takie straszne? Stoję tutaj teraz przed Państwem i oceniam prawdopodobieństwo, że zaczniecie rzucać we mnie nożami albo pomidorami jako bardzo, bardzo niewielkie i zakładam, że pewnie nic mi nie zrobicie. Więc skąd ten lęk? Ano dlatego, że powstają w mojej głowie myśli, które brzmią, co oni pomyślą, czy im się spodoba, czy będzie fajnie, czy nie stwierdzą, że jestem głupia, czy i tak dalej, i głowa już wędruje, a im więcej mam tych myśli, tym bardziej zaczynam się denerwować, im bardziej się denerwuję, tym wtórnie mam więcej myśli, kółko się kręci i powstaje lęk. I ten lęk sprawia, że bardzo wiele osób zaczyna unikać wystąpień publicznych, ale my nie o wystąpieniach publicznych, tylko właśnie o naszej głowie. Skoro wiemy, że już mamy myśli, a myśli mają to do siebie, że jak się pojawiają, to wzbudzają nas emocje, a im więcej mamy tych emocji, tym wtórnie mamy jeszcze więcej negatywnych myśli, to lądujemy w takim kółku negatywnych myśli. Nasz bohater jest akurat smutny, bo widzi swoje odbicie i stwierdza, że jest brzydki, a im bardziej patrzy w swoje odbicie i im bardziej myśli, że jest brzydki, tym jeszcze więcej przymiotników sobie dokłada i jego nastrój leci w dół i coraz bardziej w dół i czuje się coraz gorzej. Oczywiście, gdyby miał myśl, jestem przystojny, jego nastrój poleciałby w górę i nie byłoby problemu. Ale ten nasz bohater problem ma. Czyli wiemy jedną już rzecz, że mamy myśli i myśli sprawiają, że mamy emocje. Te myśli sprawiają, że zaczynamy coś czuć na poziomie ciała, a to, co czujemy wtórnie, wpływa na nasze myśli. Co jeszcze wiemy o naszych myślach? O naszych myślach wiemy, że potrafią się pojawić dlatego, że chcemy je pomyśleć i potrafią pojawić się dlatego, że coś je wywoła na zewnątrz i potrafią pojawić się bez żadnego specjalnego powodu. Czyli na przykład zakładam, że większość z Was chce mnie teraz słuchać i koncentrować się na tym, co mówię, ale jednocześnie co jakiś czas Wasz umysł się ześlizguje i leci gdzieś, gdziekolwiek. Co zjadłem na obiad? O, będzie o seksie. Będę miał może dzisiaj seks, a może nie będę miał seksu. Jeśli pomyślę, będę miał seks, fajnie, emocje polecą w górę, ale jeśli pomyślę, nie będę miał seksu, emocje lecą w dół i nakręcają spiralę. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli myśl może się pojawić, bo przychodzę do domu, widzę rozrzucone skarpetki są bodźcem i mi mówią, aha, mój partner mnie nie kocha, bo mówiłam, żeby nie rozrzucał skarpetek. Tak? Bodziec wywołuje moje negatywne myśli. Mogę siedzieć sobie w pokoju, być zrelaksowana, czuć się wspaniale i nagle przypomną mi się skarpetki, które kiedyś leżały, no a skoro kiedyś leżały, to kiedyś mnie nie kochał, to teraz też mnie nie kochał i myśli lecą w dół. Albo mogę intencjonalnie o tych skarpetkach chcieć myśleć i wtedy mój proces się napędza. To, co jeszcze wiemy o myślach, to to, że myśli mogą mieć charakter natrętny. To znaczy, jak już nam się wpakują do tej głowy, to czasami ciężko je z tej głowy wyrzucić. Na przykład pomyślmy sobie o truskawce. A skoro jesteśmy w Gdańsku, to niech jest kaszubska truskawka. Niech ona jest taka pachnąca, czerwcowa, taka długo wyczekiwana po zimie i wiośnie. I ta truskawka jest taka pyszna, jak ją zmiksujemy z innymi owocami, albo zjemy samą, albo z szampanem. I wtedy seks. A teraz nie myślimy o truskawce. Nie myślimy o truskawce w ogóle. Nie myślimy o tym, jak pachnie truskawką, jak smakuje truskawką, że jest słodka i kwaśna na dole. I założę się, że większość Was cały czas gdzieś tą truskawkę przed oczami ma. Ona jeszcze sobie nie poszła. Czyli to jest kolejna rzecz, która dzieje się z naszymi myślami, że czasami przyczepi się jakaś myśl i nie pójdzie. I pal licho truskawkę, bo o ile ktoś z Was nie jest uczulony, to jest to temat w miarę neutralny, ale gorzej, jeśli ta myśl, która się do nas przyczepi, to nie jestem atrakcyjna, mój partner mnie nie kocha,
nie umiem zaspokoić swojej kobiety. I wtedy mamy problem, bo lądujemy w takim kanale negatywnych myśli, które pchają nas w dół. Kolejna rzecz, którą wiemy o myślach, to taki trochę paradoks, bo nasze myśli są w naszej głowie, a nasza głowa to my. I to my myślimy te myśli, a więc te myśli są nami. To ja jestem tym, co myślę i to ja jestem tym, co uważa, kiedy myśli to, co myśli. Czyli mówiąc inaczej, kiedy pojawia mi się w głowie myśl jestem brzydka, to zaczynam się do niej przyklejać, bo skoro mam tę myśl w głowie, to może tak jest. Przecież ona się nie pojawiła bez powodu. Skoro tak myślę i tak uważam, to ta myśl staje się dla mnie prawdziwa i pomimo, że była tylko myślą, staje się prawdą. Tak, jestem brzydka. A im bardziej myślę w ten sposób, tym gorzej się czuję. I ten aspekt jest jakby najtrudniejszy. Zobaczyć to, że moje myśli to jest tylko myśl, że one nie są prawdą, tylko są pewnym zjawiskiem, które są w naszej głowie. A nasza głowa produkuje myśli non-stop. Myślimy cały czas. Każdy z was w tej chwili ma jakiś rodzaj monologu lub dialogu w głowie. Przetwarzacie to, co mówię, albo nie przetwarzacie, ale głowa leci. I myśli, i myśli, i myśli, i myśli. I kiedy tylko pojawi się jakaś myśl, która jest związana z czymś ważnym dla was emocjonalnie, z czymś trudnym, z czymś smutnym, myśli się do niej doklejają i lecimy. A kiedy lecimy, czujemy się coraz gorzej, coraz słabiej, coraz bardziej rozbici. Czyli to jest to, co dzieje się z naszymi myślami i z naszą głową i co produkuje nasz umysł. A teraz jak to się ma do seksu, bo przecież miało się to wszystko jakoś posklejać. Trochę już mówiłam o tym, czym są te rozrzucone skarpetki. Tak, kiedy przychodzą do mnie pary na terapię, to bardzo często okazuje się, że kluczowym życiowym problemem to właśnie są skarpetki, niezakręcona pasta od tubki do zębów, tubka od pasty do zębów, nie papier toaletowy, który musi być listkiem od ściany, a nie listkiem do ściany, bo to jest bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy ludzie kłócą się o te rzeczy, to bardzo często kłócą się tak naprawdę o coś innego. Tak? Ta pasta, ten papier toaletowy to jest właśnie ten bodziec zewnętrzny, który wpływa do mojej głowy i zaczyna sprawiać, że ja jakoś myślę. Tak? Jeśli jest to dla mnie ważne, moje myśli się przykleją i wtedy ta pasta do zębów staje się dowodem na to, że jest się niekochanym, że jest się niesłuchanym, że jest się nieważnym. To jeśli mamy negatywne myśli o sobie. Albo mój partner mnie nie kocha, jest łajdakiem, jest fleją i tak dalej, jeśli nasze myśli idą negatywnie w kierunku partnera. W którykolwiek ton uderzymy, tracimy, jeśli chodzi o nastrój. Jeśli uderzymy w ten związany ze złością na partnera, to dodatkowo jeszcze podkopujemy swój związek. Bo teraz partner zmęczony wraca z pracy, nie wie o co chodzi, a ty tą pastę. A on nie wie o co chodzi. Tak? Jaka pasta? Dlaczego pasta jest problemem? Czy to jest tylko pasta? Dlaczego nie możemy normalnie jak ludzie tylko o tą pastę? Bo tak naprawdę nie kłócimy się o pastę, kłócimy się o zasady i o wartości. Ale dopóki nie jesteśmy uczciwi ze swoimi myślami i dopóki nie traktujemy ich jako pewnego tylko zjawiska, które jest w naszej głowie, dopóty ciężko nam będzie zobaczyć, że ta pasta jest tylko symbolem i tak naprawdę nie jest warta tej gry i świeczki. Bo jeśli chodzi o związki, powstaje inne dużo pytanie. Jakie są moje wartości? Jaką wartość ja noszę w sobie i jaką wartość chcę realizować w swoim związku? Jeżeli w moim związku wartością jest bliskość, czułość, miłość, jeżeli taki związek chcę budować, to wtedy dużo prościej spojrzeć mi krytycznie na swoje myśli i zobaczyć, czy te myśli pozwalają mi tę wartość realizować, czy one mnie podkopują. Ale jest jeszcze druga sprawa. Zobaczyć, czy te myśli rzeczywiście nie są tylko pewnego rodzaju odpryskiem rzeczywistości i czy faktycznie jest tak, że my w nie wierzymy i one mówią nam, tak jest naprawdę. Nie posprzątał skarpetek,
nie kocha. I to jest bardzo trudny moment. I to jest też trochę moment taki, o którym mówił Piotr, tak? Jak mieć cały czas tą świeżość w relacji z drugim człowiekiem. A no właśnie dlatego, bo kiedy przyklejam się do moich myśli i traktuję je jako prawdę, jako siebie, który jest tym, co myśli, to wtedy trudno mi zachować tę świeżość, bo skoro mnie nie kocha, no to ja tutaj się nie będę starać, tak? A czy tak jest naprawdę? To jest oczywiście zupełnie inne pytanie. W momencie, kiedy zaczynam traktować swoje myśli jako coś, co mi się przydarza, co niekoniecznie jest mną, tylko czasem tu mi się coś właduje, tam mi się coś właduje i niektóre z tych rzeczy, które ładują mi się do głowy, podstawiają mi nogę, w ten sposób oczyszczam swój umysł z tego, co jest mi niepotrzebne i dużo łatwiej osiągnąć mi szczęście, radość, bliskość. Staw cokolwiek ci pasuje i cokolwiek jest dla ciebie ważne i potrzebne. Więc jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie wydaje się zupełnie banalne, a jednocześnie bardzo, bardzo trudne. By nasz seks był lepszy, potrzebujemy w każdą sytuację intymną, bliską, z drugim człowiekiem, z naszym partnerem albo partnerką, wejść w taki sposób, by wyłączać te nasze niepotrzebne myśli i by skoncentrować się na wartości, jaką chcemy realizować. Czy to, że czuję się brzydka, gruba, nieatrakcyjna, pomoże mi osiągnąć bliskość z partnerem? Skoro on jest, to pewnie w ogóle tak nie uważa. Tak? To już jest jakby jedna rzecz, która nam falsyfikuje tę myśl, ale druga rzecz, czy te myśli mi pomogą? Nie pomogą. To, co mi pomoże, to spojrzeć na niego świeżym okiem. Pozwolić sobie na to, by być w tym konkretnym momencie, w tej konkretnej chwili, w tym konkretnym dotyku, w tym konkretnym spojrzeniu, w tej jednej sekundzie naraz. Nie w tej, która już była i nie w tej, która dopiero będzie. W tej konkretnej sekundzie. Tak jak wtedy, kiedy byliśmy po raz pierwszy w kimś zakochani. Kiedy potrafiliśmy spojrzeć świeżym okiem, z miłością, z czułością, bo byliśmy ciekawi. Nie wiedzieliśmy, co ta osoba nam przyniesie. Kiedy odtwarzamy ten stan w sobie i staramy się otworzyć, to zyskujemy właśnie taką bliskość i intymność. A im bardziej jesteśmy w tej konkretnej chwili, im bardziej nasza głowa jest czysta od tych wszystkich niepotrzebnych założeń, dysfunkcyjnych myśli, przekonań, że my wiemy, że partner jest taki czy inny, a pewnie nie jest. Pewnie jest dużo bardziej wartościowy niż wtedy, kiedy myślimy o nim, kiedy jesteśmy na niego źli. Wtedy dzieje się coś niezwykłego. Wtedy właśnie dzieje się magia. Dziękuję bardzo.